Witam wszystkich górsko, a nawet tatrzańsko. Wycieczka, o której opowiem, miała miejsce w 2017 roku. Ten z pozoru łatwy i bezpieczny spacerek trasą znaną na wylot nieoczekiwanie przerodził się w walkę o życie. Było to nocne wejście na ciemniak na wschód słońca. Początek o 2:00 po północy na parkingu w Kirach. Dalej przez Adamicę i Polanę Upłaz na ciemniak. A stamtąd przez Krzesanicę, Małączniak, Kopę Kondracką do Hali Kondratowej i zejście do Kuźnic przez Kalatówki. Przez duże stresy tak bywa. Byłem w bardzo słabej formie. Nie miałem siły na nic. Czy i tym razem Tatry mi ich dodadzą? Wiem, że idealizuję góry, ale tak trzeba. To był jeden z tych szalonych wyjazdów, kiedy nie śpi się całą noc, aby dotrzeć tam, gdzie chce się być, a później spacerować po Tatrach przy świetle gwiazd i czołówki. Tym razem do ludzi powszechnie postrzeganych jako trochę nienormalnych, czyli po mojemu pojmujących turystykę, dołączył Jacek. Wprawdzie TPN od paru lat zakazuje chodzenia nocą po Tatrach w okresie od 1 kwietnia do późnej jesieni, ale pomyślałem, że może niedźwiedzie nie korzystają aż tak skrupulatnie z kalendarza i zdążymy, nim zorientują się, że dziś już kwiecień, bo był to 1 kwietnia. Warto dodać, że obecnie ów zakaz obowiązuje już od 1 marca. Wiele razy szedłem nocą przez tatrzański czy bieszczacki las, na ogół samotnie, ale ciągle wzbudza to we mnie jakieś emocje. Nie chodzi o ciemność czy orientację w terenie, bo szlaki znam bardzo dobrze, z ciemnością też mentalnie sobie radzę, zaś fizycznie pomaga czołówka. Chodzi o lekką niedźwiedziofobię, której nie łagodzi nawet chyba dość duża wiedza o tym drapieżniku. Nie powoduje to nigdy zaniechania wycieczki, to nie to, ale znacznie podnosi emocje. Więc szedłem i tym razem korzystając z wszelkich antyniedźwiedziowych strategii, za wyjątkiem poruszania się po ciemku. Las był nieprzenikniony, cichy i nastrojowy. Szliśmy dość szybko, patrząc na gwieździste niebo i dalekie światła miast i wsi przenikające gdzieniegdzie przez drzewa. Raz jeden tuż za Polaną Upłaz natrafiliśmy na względnie stary trop odciśnięty na śniegu należący do Ursus arctos. Wiedziałem, że niedźwiedzie pobudziły się jakiś miesiąc temu, więc nie zaskoczyło mnie to. Ot potwierdziło, iż środki ostrożności, które powziąłem, były uzasadnione. Zresztą to teren często odwiedzany przez niedźwiedzie, a ostatnio te drapieżniki w Tatrach zachowują się nazbyt śmiało. Pamiętam, jak niedawno w Słowacji nawet piłą spalinową trudno było pracownikom leśnym odpędzić niedźwiedzie. Takie przypadki powodują zachwianie wiary w normalność i przewidywalność zachowań zwierząt. Powyżej pieca należało ubrać raki, bo zalegał zmrożony śnieg, twardy i zbity. Taki wiosenny firn, a miejscami lód. Od tej pory widać było całe niebo i wszystkie wsie i miasta w dolinach. Noc była bezksiężycowa, za to pięknie rozgwieżdżona. Morale u nas wzrosło, bo prawdopodobieństwo spotkania tam zwierzyny było niemal zerowe. Przez wspomniany gatunek śniegu trawersy były trochę nieprzyjemne dla stóp, a prowadziłem wydeptanym wariantem zbliżonym do letniego. Na ciemniaku byliśmy zgodnie z planem, przed świtem. Późniejsze kolory wschodzącego słońca były piękne, ale niestety brak było morza chmur, za którym zawsze tęsknię. Wiatr towarzyszący nam od początku tu stawał się już dojmujący na tyle, iż wychładzał nas nadmiernie. Za to pojawiające się słońce jak zwykle dodało sił i radości. Umknęło gdzieś niewyspanie i cała słabość. Góry przywitały mnie ciepło. Dużo fotografowałem, zresztą podobnie jak przez resztę dnia.
Dalsza droga czerwonymi wierchami była przesycąca. Słońce, widoki i zmrożony, szybki śnieg, tak przyjemny dla raków. Przed Małączniakiem statko kozic zdziwiło się naszym widokiem. Było pięknie. Wiało coraz mocniej, ale dupy nie urywało. Pogoda i pora w sam raz na spacerek przez wszystkie czerwone wierchy i zejście przez murowaniec. Niestety, trzeba było już schodzić w dół, bo Jacek koniecznie chciał jechać jeszcze dziś do Rzeszowa, a po nieprzespanej nocy bał się, że zaśnie za kierownicą. Ja wprawdzie miałem autobus do Krakowa, ale kolegi nie chciałem zostawić w takiej sytuacji. Wybrałem więc wariant zejścia z Przełęczy pod Kopą Kondracką do hali kondratowej. Liczyłem na dobry śnieg w żlebach i się nie przeliczyłem. Co prawda na grani słońce już go rozmiękczyło i zapadaliśmy się nieraz do kolan, ale było dobrze. Miałem w planie piękny dupozjazd w samą dolinę, a że nie miałem czekana, rozmiękczony śnieg był mi na rękę. Przy czym śnieg nie wykazywał na możliwość zejścia lawiny. Przyciągnął mnie jeden z pierwszych żlebów, idąc od strony Kopy Kondrackiej. Był stromy, ale od strony grani dosyć rozległy. Na górze śnieg bardzo rozmiękczony, a że cały stok od rana wygrzewało słońce, były podstawy przypuszczać, iż podobnie będzie na całej jego długości. Zresztą technikami buto czy dupo zjazdu często posługuję się w Tatrach. Zjechałem wielokrotnie z każdej chyba możliwej góry czy przełęczy. Z Koziego Wierchu, Granata, przełączki pod rysami Zawratu, Ornaku itd. Przygotowałem więc ubranie, zdjąłem raki, schowałem kijki, podłożyłem reklamówkę i dalej w dół. Na szczęście jestem doświadczony w tego typu technice tracenia wysokości. Zjeżdżałem wolno, bardzo ostrożnie, badałem teren. Nieco po łogiej części przygraniowej było optymalnie. Śnieg miękkawy, nawet zbyt wolny. Z łatwością dało się kontrolować prędkość. Później stromość gwałtownie narastała. Byłem już kilkadziesiąt metrów od grani. Teraz widziałem już dobrze dolne partie żlebu, wystające skały, zwężenie, zakręt i prawdopodobny uskok. Emocje były w zenicie. Konsternacja pomieszana z koncentracją. Albo raczej koncentracja pomieszana z konsternacją. Śnieg stawał się twardy. Wiedziałem, że muszę się zatrzymać. Natychmiast. Jeśli tego nie zrobię, po prostu się zabiję. Myśli były jasne i szybkie. Prawie wyobrażałem sobie, jak będę się czuł, kiedy bez kontroli prędkości pojadę na spotkanie ze śmiercią. Gdzie ją znajdę? Na pierwszych skałkach? Czy wyrzuci mnie z uskoku na inne skały? To będzie krótki ból, a przedtem pełen beznadziejnej walki, kilkunastosekundowy pęd na spotkanie. No właśnie, na spotkanie. Z kim? Z czym? A z drugiej strony, jak to brzmi? Zginął na stoku Kopy Kondrackiej w konsekwencji nieudanego dupozjazdu. Tfu! Taki nagrobek górski jest jednak nieco mniej honorowy niż zginął na lotce rażony piorunem po samotnym poprowadzeniu śmiałej direttissimy na południowej ścianie. Jeśli instynkt samozachowawczy to mało, to honor nakazuje zadbać o nagrobek. Trzeba działać! Zwiększyłem tarcie, jak się tylko dało. Wyszarpałem reklamówkę, która teraz dyndała mi po twarzy. Zaparłem się silnie dłońmi w porządnych, szorstkich rękawicach i wbijałem mocno pięty i całego siebie w śnieg. Cały czas jeszcze prędkość nie była duża, ale na granicy kontroli, zaś do jej przekroczenia brakowało bardzo niewiele. W końcu zatrzymałem się. Już nie jadę, ale przyciąganie ziemskie działa i chce mnie ściągnąć w dół. Myśli tylko o jednym, aby moją energię potencjalną natychmiast zamienić w kinetyczną.
zwłaszcza, że za pół metra zaczyna się bardziej stromy odcinek, który mógłby w tym wydatnie pomóc. Znów wiedziałem, co i jak robić. Zamiast paniki, taka silna samoświadomość, że od powodzenia działania zależy wszystko. I wyrachowana samokontrola. Sam nie wiem, skąd mi się to wzięło. Wybiłem sobie piętami coś w rodzaju stanowiska. Mogłem oprzeć kilka centymetrów buta. Spokojnie zdjąłem plecak, założyłem raki, ustawiłem kijki na odpowiednią wysokość i mocno je zacisnąłem. Szybko, ale pewnie podszedłem do góry. Żyłem! Wtedy zadzwonił Jacek i mówi, że tam, gdzie schodzi, to jest trudno, stromo i twardo. Poszedłem jeszcze kawałek po grani i w dół. Oczywiście już normalną drogą, środkiem długiego żlebu. Gdzież tam było stromo, gdzie tam było twardo czy trudno. Schodziłem albo nawet prawie zbiegałem twarzą w dół bezproblemowo. To tam powinienem zjechać, tak jak zawsze to robiłem. Śnieg był dobry, żleb szerokaśny, ale już nie miałem siły mentalnej na to. Cieszyłem się, że żyję. To był jeden z kilku przypadków, gdy w górach otarłem się o śmierć. W tym przypadku czekan pozwoliłby na bezpieczny zjazd. Pełen emocji, bo tak super łatwo to by nie było. Ale od emocji do śmierci powinna być jednak nieco szersza granica. Schodząc, popatrzyłem na moją lekkomyślną trasę. Z dołu widać było bez wątpliwości. Byłaby to dla mnie droga ostateczna. Trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie. Zachowałem się jak bałwan. Trudno tu coś dodać. Mam siebie za rozważnego, doświadczonego ojca trójki dzieci, przewidującego itd., itd. Także wieloletnie doświadczenie górskie, a tu taki popis. Do tej pory nie wiem, skąd się to wzięło. Czy za wyjaśnienie wystarczą różne problemy podlane jeszcze nieprzespaną nocą? Nie wystarczą. W połowie zejścia spotkałem pierwszych turystów. Byli to piesi turyści, byli skiturowcy. W schronisku nawodniłem się, coś przekąsiłem i z przystankiem na krokusach, na kalatówkach zszedłem w dół. Dzień i noc były pełne silnych emocji. Smak życia? To przecież nie uzależnienie od poziomu pewnych substancji chemicznych w mózgu. Kto to jednak potrafi wyważyć? Kolejny raz także góry pokazały, że tam odpoczynek polega na życiu tu i teraz. Nie ma wiele przestrzeni na inne troski. To mocna rekomendacja i wielka wartość.